Dzień dobry. Witam w kolejnym wydaniu Infrastudio. Zaczynamy nowy sezon, trochę zmieniona formuła, większa dynamika programów. Nagrywamy oczywiście, realizujemy nagrania w Arena Gliwice, a dzisiaj rozmawiać będziemy o największym na świecie moście, który zaprojektowany i zbudowany został zupełnie bez rysunków papierowych, przy wykorzystaniu metodyki BIM i modelowania BIM. Randselva Bridge niedaleko Oslo przybliży nam Krzysztof Wojsław z norweskiej firmy Sweco. Zapraszam. Dzień dobry, Krzysztofie. Cześć, Marku. Cześć, zapraszam. Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Miło mi. Krzysztofie, wciąż mam wielu takich sceptyków, którzy uważają, że BIM to są tylko, wiesz, jakieś wizje przyszłości, jakieś science fiction, bo przecież, żeby zbudować most, to trzeba najpierw go narysować na papierze. No właśnie, sam na co dzień spotykam takich ludzi. Model 3D dla nich, wiesz, to jest bardzo fajny, ale właściwie tylko po to, żeby przygotować jakąś fantastyczną wizualizację. Czy tak było w przypadku Randselva Bridge? Myślę, że początkowa faza projektu nie odbiegała znacząco od standardowego sposobu projektowania. Tutaj cała koncepcja i faza początkowa powstała również na papierze. Jednak cały projekt budowlany został już wrzucony kompletnie w model BIM. To powiedz mi na początek o charakterze tego projektu. Czy to był może kontrakt typu projektuj buduj? Tak, głównym wykonawcą była austriacka firma PNC, może w Polsce znacznie bardziej pod nazwą POR. Tak, dokładnie. Jako projektanci byli firma portugalskie biuro projektowe Armandorito i norweski oddział firmy Sweco. Jako klientem była główna dyrekcja dróg i autostrad Norwegii. A kto w takim razie zdecydował o tym, że nie będzie żadnego rysunku? Przecież że zamawiający musiał mieć jakieś zdanie na ten temat. Otóż nie, głównym zdaniem miał wykonawca. Tutaj on podjął decyzję, ponieważ chcąc zostać dalej na rynku norweskim, musiał zdobyć doświadczenie. Nie wiem, czy wiesz, ale w Norwegii to jest bardzo popularna metoda wywołania przetargów Best Value Procurement, gdzie cena stanowi zaledwie 25%, a reszta to jest doświadczenie. No to rzeczywiście wymagające dla wykonawców. Zobaczmy więc ten most, dobra? O ile wiem, to jego nazwa pochodzi od rzeki, którą przekracza, tak? Zgadza się. Randselva jest to rzeka położona 100 km na północ od Oslo i most będzie w ciągu drogi E16 z Oslo do Bergen. Jako ciekawostkę powiem, że 300 metrów od mostu powstał tak zwana galeria i most w jednym, The Twist Bridge. Bardzo spektakularna konstrukcja. No, rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast sam Randselva widać, że to faktycznie złożona geometrycznie konstrukcja. A jakie są najważniejsze parametry tego mostu? Całkowita długość mostu to 634 metry. Rozpiętość największego przęsła to ponad 200 metrów, a obiekt ma w najwyższym punkcie ponad 42 metry, także to gigantyczne rozmiary. Most jest położony w planie, także to skomplikowało trochę proces modelowania. No, imponujące. No, to w takim razie do tak trudnego projektu musiał być rzeczywiście duży zespół projektantów. Jak byliście zorganizowani? Tak, tutaj byliśmy podzieleni na dwa biura projektowe. Portugalskie Armandorito było odpowiedzialne za całkowite obliczenia konstrukcji. Norweski oddział Sweco był odpowiedzialny za wszystkie branże towarzyszące. Projektowanie dróg, zieleni, środowisko i oczywiście projektowanie całego modelu 3D. Tutaj było to skomplikowane zadanie i musieliśmy zgłosić się po pomoc do najważniejszych ekspertów w Europie i tutaj z pomocą przyszło oddziały Sweco z Finlandii, Szwecji, Danii, no i też z Polski. Z Katowic, tak? Tak, z Katowic oddział Sweco też nam pomagał w tym projekcie. To teraz kilka słów na temat modelowania. Jakie wykorzystaliście narzędzia przy tworzeniu i koordynacji modelu? Do wykonania modelu użyliśmy Tekli wraz z Grasshopperem, czyli tam tworzyliśmy nasze algorytmy. Czyli taka nakładka pomagająca nam sparametryzować cały most, ale myślę, o tym jeszcze porozmawiamy. No na pewno. Do budowy zastosowano metodę betonowania wspornikowego. Zgadza się. W tego typu konstrukcjach no, rzeczywiście jest ona bardzo efektywna, ale co tutaj było największym wyzwaniem? Tak, ta metoda jest bardzo popularna w Norwegii. Już ponad 70 takich konstrukcji jest wybudowanych w samej Norwegii. Ze względu na trudne warunki geograficzne, klimat. Tak, szerokie fiordy, także tutaj jest bardzo popularna, ale największym wyzwaniem były tutaj posadowienie tego mostu, tej ogromnej konstrukcji, bo grunty nie należały do najlepszych i należało
zaprojektować innowacyjne rozwiązania. W zakresie posadowienia. Ale nie wszystkie przemysła wykonano w ten sposób, prawda? Tak, to prawda, tylko te 3 pierwsze najdłuższe, reszta była wykonana metodą MSS, czyli Movable Scaffolding System, czyli standardowe deskowania na ruchomych elementach. Tak, przesuwane. A jak krótko podsumowałbyś korzyści z użycia metodyki BIM w tym projekcie? Dla mnie jako projektanta najważniejsze jest skrócenie czasu projektowania. Tutaj możemy odrzucić proces wykonywania rysunków. Rysunki zbrojeniowe tak naprawdę w 100% zredukowaliśmy. Także to jest duża oszczędność czasu. Dla wykonawcy jest to przede wszystkim mniejsza liczba pomyłek. Wykonawca tutaj ma dostęp do modelu, gdzie może sobie sprawdzić dokładniej model. A dla klienta? A dla klienta, klient dostaje tak naprawdę świetny produkt, gdzie może go używać później do utrzymania obiektu. Wiem, że nie byłeś jedynym Polakiem, który brał udział w tym projekcie. To prawda, czasami mam wrażenie, że na tym projekcie pracowali sami Polacy. Firma PNC zatrudnia głównie Polaków, robotników, ale również też na stanowiskach kierowniczych. Tam poznałem Konrada Naborczyka, jednego z założycieli BIM Cornera, i tak samo Wiktora Rybusa, który był odpowiedzialny za wykorzystanie tak naprawdę naszego modelu, który stworzyliśmy na budowie. No i oczywiście od strony projektanta byłem ja oraz, tak jak wcześniej wspomniałem, chłopacy z Sweco Katowic, Dariusz Garas i Marek Glenc. No, Konrada namówiłem już na udział w Inframoście. No, czekamy jeszcze na Wiktora. Mam nadzieję, że Wiktor też raczy tutaj przybyć. Krzysztofie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę zazdroszczę tak ekscytującego projektu. To Ranselva Bridge robi olbrzymie wrażenie. Zdradzę Państwu tylko tyle, że to nie jest nasza jedyna rozmowa, prawda, Krzysztofie? Wrócimy jeszcze i do tego projektu, i do metodyki BIM, i nie tylko. Dziękuję bardzo. A teraz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego Infrastudia.